I tak jak mówiłem, prezes zarządu głównego 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wiceprezes zarządu głównego 3,5 tysiąca. To są wszystko kwoty, które sobie zafundowali Państwo za naszą kasę. I to mi się nie podoba, i to mi się to bardzo nie podoba i ja zrobiłbym dokładnie to z tym tak. Tutaj w tym miejscu pokażę Wam, jak wyglądają podwyżki na rok 2023. Cześć, siema ekipa, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Wędkuję w Polsce. Witam Was w nowym roku i chciałem Wam z tego miejsca życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, zdrówko najważniejsze. Takich okazów chciałem Wam życzyć do bicia swojego PB. Mamy nowy rok, więc większość z Was szuka szpera w internecie, ile teraz zapłacimy za kartę wędkarską PZW. Dokładnie, PZW. Ten temat bardzo mocno ostatnio rozgrzał internet, w związku z tym ja chciałem coś nagrać i powiedzieć kilka słów, jakie ja mam na ten temat zdanie. Chciałem Wam pokazać, jak zmieniły się składki w różnych okręgach PZW. Mam taką fajną mapkę zrobioną, fajną tabelkę procentowo. Będziecie mogli sobie zobaczyć, porównać, ile w różnych okręgach zapłacimy za kartę PZW. No niestety, muszę Was zmartwić, że jest drożej, sporo drożej. Jest to średnia podwyżka od 30 do 50%. No i wielu z Was będzie się pewnie teraz zastanawiać, czy płacić tą kartę, czy nie płacić tej karty. Na internecie pojawiło się sporo filmów z tym związanych. Niektóre osoby z branży wędkarskiej, że tak powiem, wypinają się na PZW i idzie hasło tak jak odpleciony na przypale albo wcale i nawołują do tego, żeby nie płacić tej karty. Ja jestem mieszanego zdania, szczerze mówiąc, bo też mi to się bardzo nie podoba. Bardzo mi się nie podoba, bo inflacja inflacją, ale takie podwyżki jak były zawsze 10-20 zł, to jeszcze człowiek był w stanie przełknąć, ale podwyżki rzędu u mnie akurat jest 80 zł, to już tak powiem, już człowiek się zastanawia, na co te pieniądze idą. Ja naprawdę z czystym sercem dołożyłbym 100 do tej karty, do tego na ten mój okręg tutaj, ale żeby za tą 100 zostało coś więcej zrobione. Za tą 100, żebym wiedział, że jest przygotowany operat, wpuszczą mi więcej ryby. Wpuszczą więcej ryby do moich jezior, na których ja łowię. Lub pójdzie większa kasa na ochronę wód, będą strażnicy i będą tej wody pilnować. A te podwyżki, na co niestety idą, nie dziwię się, że wywołało wielki zamęt i wielką, że tak powiem, i wielki hejt, bo tutaj, tak jak widzicie, nasz były prezes i nowa prezesowa, różnica w zarobkach. Prezes zarabiał 5760 zł, tak jak widzicie, miesięcznie, a nasza nowa prezesowa 10 tysięcy miesięcznie, co daje 120 tysięcy złotych rocznie. No, że tak powiem, grubo, co? Powiem Wam, że w związku z tymi podwyżkami na rok 2023 do Polskiego Związku Wędkarskiego, zakładając, że zapłaci tyle osób, ile płaciło kartę, choć pewnie będzie mniej, bo coraz więcej jest głosów, żeby nie płacić tej karty, że nie zapłacę tu tej karty. No ale zakładajmy, że tyle osób zapłaciło, co zapłaci, to do kasy naszego wspaniałego Związku Wędkarskiego wpłynie najprawdopodobniej 70 milionów złotych więcej. 70 baniek. Kwota robi wrażenie, co? I naprawdę, większość z Was i tak samo i ja nie mielibyśmy nic, żadnego ale, gdybyśmy wiedzieli, że ta kasa naprawdę pójdzie na zagospodarowanie wód, pójdzie na ochronę tych wód i na zarybienia. To, że tak powiem, no niestety. Ryby są droższe, ale wpuszczamy te ryby i działamy coś. Ale jak widzimy uchwałę, taką jak zobaczycie teraz, jest to uchwała nr 79/12 przez 2012 Zarządu Głównego PZW z dnia 17 grudnia 2022 roku. Widzimy teraz, ile tutaj u nas całe szefostwo będzie zarabiać.
I tak jak mówiłem, prezes zarządu głównego 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wiceprezes zarządu głównego 3,5 tysiąca. Członek prezydium zarządu głównego 1500. Przewodniczący komisji, członek prezydium 1500 złotych. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Głównego Sądu Okręgowego 2,5 tysiąca złotych. Cały czas to są kwoty miesięcznie. Zastępca przewodniczącego, sekretarza, GKR, GSK 1250. Członek prezydium GKR 1000 zł. To są wszystko kwoty, które sobie zafundowali Państwo za naszą kasę. I to mi się nie podoba, i to mi się to bardzo nie podoba, i ja zrobiłbym dokładnie to z tym tak. Bo to mi się nie podoba, naprawdę mi się to nie podoba. Ale z drugiej strony, wędkarze, co mamy zrobić? No co mamy zrobić? Ja mieszkam na Pomorzu, w okręgu elbląskim. Większość, wszystkie moje wody, moje domowe wody to są wody PZW. Co ja jako dorosły człowiek mam chować się po krzakach, mam chodzić w miejsca nieuczęszczane, nie będę pływał łodzią może, będę się stresował, że ktoś nadpływa, że przypłynie policja albo straż i że ja dostanę mandat? I ja taki przykład mam dawać dla Was, dla moich widzów, i taki przykład mam dawać dla młodego społeczeństwa? No nie, no tego nie będę robił. I ja nie będę do tego popierał. Z drugiej strony, jeżeli ktoś mieszka w miejscach, które ma wybór, gdzie może wędkować, jest więcej komercji, wokół mnie praktycznie nie ma żadnej. 60, 80, 100 km trzeba jechać, żeby połowić na komercji ryby. 20 zł kosztuje dniówka. Teraz przeliczmy sobie za 350 zł, bo teraz tyle będzie kosztować u mnie karta w okręgu Elbląg, 17 razy na rybach. Dla niektórych to starczy. Ma pewność, że te ryby złowi. Trzecia opcja, która zostaje, można łowić na stowarzyszeniach. Tam karta jest tańsza. Wiemy, że jezioro jest opiekowane. To jest super sprawa, więc można wybrać albo komercję, albo stowarzyszenie. Ja niestety muszę się walić w pierś, ale no muszę zapłacić tą kartę. Mimo że podwyżka mnie boli, tutaj w tym miejscu pokażę Wam, jak wyglądają podwyżki na rok 2023. Ja jestem w okręgu Elbląg, zobaczcie, płaciłem wcześniej 270 zł za członkowskie oraz za nizinne wody. Teraz będę płacił 350 zł, to jest 30%. Ale są, zobaczcie, okręgi Koszalin 44%, Biała Podlaska 44%, Opole 47%, 48% Tarnobrzeg, Wrocław przebił wszystkich 54%. I już Wam mówię, najdroższą z tej tabelki, mojej najdroższą kartą w całej Polsce wychodzi, że będzie okręg chyba Poznań, 480 zł. Zobaczcie. A nie, przepraszam, Toruń 545 zł. To już jest, powiem Wam, przegina na maksa, nie? Przegina na maksa. Porównując teraz te opłaty od 300 do 500 zł do opłat, jakie na przykład płacimy na wody morskie, 42 zł ja płacę, żeby łowić tutaj u nas na Zalewie Wiślanym, żeby łowić u nas na Zatoce, żeby łowić na pewnych częściach Martwej Wisły. 42 zł za cały rok. Jeżeli płacę od maja, to mam zezwolenie do maja i kosztuje tylko 42 zł. I ryba jest. Idąc dalej i myśląc o tym, czy będzie lepiej, czy nie bez tego naszego związku wędkarskiego, ja o tym nie wiem. I nie cieszę się z tego, że przejmują wody polskie większość tych wód i dzierżawy nie są dalej przedłużane. Ponieważ PZW, jak to mówią, wróg, bo wróg, ale znany. Wiemy, z czym to się wiązało. Przez wiele, wiele lat funkcjonował ten twór PZW. Mieliśmy w pewnym sensie realny wpływ i na zebrania, moglibyśmy być działaczem, moglibyśmy być okręgowym czy w głównym, moglibyśmy coś zrobić. Wiem, teraz z drugiej strony powiedzą, że ciężko się jest dostać, że jest tam beton, że ciężko to ruszyć, że dziadki leśne, nie leśne, ale jednak mogliśmy coś, jakiś głos mieć. Gdy wchodzą wody polskie, jest to nieznany twór. Polityka, niestety już widzę, się w to miesza. Więc to mi się też zupełnie nie podoba. Nie wiadomo, kto będzie tymi wodami się opiekował.
Nie wiadomo, kto będzie zarybiał. Składka miała być 250 zł. 250 zł, kochani, miało być na całą Polskę. No brzmi dumnie, ale na ten sezon już podnieśli składeczkę 350 zł też na Wody Polskie. No i co powiecie? 100? 100 rocznie też? 100 rocznie podwyżki, a co oni zrobili? Co oni zrobili przez ten czas? No nic, ale podwyżkę trzeba było dać. Nie wiem, co z tego będzie. Czas pokaże. Ja niestety płacę. Niestety nie powiem wam, że nie będę płacił. Jeżeli ktoś nie płaci, chce się przeciwstawić, to jest tylko i wyłącznie jego wybór. Reasumując i kończąc ten monolog, pomału szykuję jakieś plany wędkarskie. Na pewno czekam na troszkę lepszą pogodę i chcę wyruszyć za okoniem. Nakręcić dla was jakiś fajny film z łowienia trudnych, leniwych, przyklejonych okoni, czyli będzie na pewno dropshotcik i boczny trok, bo teraz tak łowimy. Myślę też coś o morskich trociach. To by było fajne. No i o pstrągach. Więc nic. Pamiętajcie, jak materiał się podobał, łapę w górę zostawcie dla mnie, dla zasięgu. Wpadajcie na kanał do mnie, bo naprawdę filmy są ciekawe. Jakościowo pewnie, tak jak widzieliście, dużo się polepszyło. Zainwestowałem grubo w kanał. Kupiłem profesjonalne, tak jak widzicie, mikrofony, profesjonalny aparat, więc jakościowo w tym sezonie będzie mega, będzie bomba. I co, kochani, widzimy się już nad wodą. Siema!